Biblii mamy nakazy, abyśmy umieli rozpoznać czas, nie? Żebyśmy analizowali to, co Bóg robi w naszej historii, w naszej kulturze, w naszych czasach, żebyśmy to analizowali zarówno pod kątem tego, co jest w Biblii, szukamy wypełnienia proroctw i o tym mówił Joe w pierwszym wykładzie, ale też patrzymy, jak Bóg otwiera okna, nie? Otwiera drzwi. Apostoł Paweł się często modlił, żeby Bóg otworzył drzwi i żeby on wszedł jako wierny, odważny Jego sługa. Dlatego warto, szczególnie ci z was, którzy chcą kiedyś, czy już prowadzą ludzi w ramach jakichś wspólnot, małych grup, czy kościołów, żebyśmy się tego też uczyli. Stąd takie moja próba, już wcześniej o tym mówiłem, spojrzenia na czas naszego życia. Nie? Gdzieś tam to starsze pokolenie, no to urodziło się po wojnie, nie? I gdzieś w tych latach 60. wchodziliśmy w dorosłe życie. No i tu pojawia się w Polsce to tłumaczenie Biblii. To jest zasługa księdza kardynała, arcybiskupa Wyszyńskiego. Moja babcia osobiście poznała księdza, no tego biskupa, kardynała Wyszyńskiego i nie miała o nim dobrego zdania. Była kierowniczką szkoły i on tam przyjechał do parafii, no to wiecie, kierownik szkoły, ksiądz, proboszcz, biskup, no tam koło siebie, czyli siedziała koło niego i z nim prowadziła rozmowę. No i mówiła, że to był człowiek taki bardzo pyszny i o nastawieniu feudalnym do ludzi. To zresztą, jak zobaczycie jego przesłanie do księży, nie, że macie władzę nad Bogiem, możecie rozkazywać Bogu i tak dalej, no to widać, że to jest człowiek z tego takiego katolicyzmu feudalnego. Nie? I tu, jak on jest kardynałem, pierwszym prymasem, nie? Czyli pierwszym tym katolikiem wśród hierarchów polskich, no to nic dziwnego, że tam mu wychowany w takim otoczeniu, że mu tam woda sodowa do głowy uderzała, ale tak czy siak jego wielką zasługą jest zezwolenie i patronowanie tego dzieła tłumaczenia, nowoczesnego tłumaczenia Biblii, szczególnie Nowego Testamentu i o tym już mówiłem, że to otworzyło wielu intelektualistom katolickim głowy, że zaraz, coś jest nie tak z naszym Kościołem, że w Biblii jest inaczej, a w naszym Kościele jest inaczej. To jest ten czas, gdzie i inteligencja katolicka, księża katolicy mają wreszcie przystęp do dobrego tłumaczenia Biblii i takie najbardziej aktywne jednostki zaczynają samodzielnie czytać Biblię. Lata 60. i 70. Nie? Drugi etap to jest masowe głoszenie Ewangelii. No to o tym to już tyle razyśmy mówili, że nie będę dzisiaj powtarzał. Joe Łosiak przynosi, można powiedzieć, doświadczenie protestanckie, przynosi nauczanie biblijne, liderów biblijnych, chrześcijan, no i to narzędzie, a ksiądz Blachnicki organizuje młodzież, idzie za tym i tu by można się zatrzymać i powiedzieć, co się stało, że się nie udało. Nie? No moim zdaniem, tu możemy jeszcze później dyskutować, ksiądz Blachnicki powinien założyć kościół na koniec swojej działalności. Być może on to planował. Nie wiemy do końca. Nie? Na pewno, tak jak Joe mówił, chciał założyć swój zakon. To jest budowa pewnej niezależności od innych struktur katolickich, a wiemy, że tuż przed śmiercią związał się już dość mocno z Campus Crusade, miał umowę na druk materiałów i książek chrześcijańskich na kwotę około $2 milionów. To i dzisiaj jest duża kwota, wtedy to trzeba było razy 3 gdzieś mniej więcej, może więcej, nie wiem jak tam zdolność nabywcza dolara, ale to jest dużo pieniędzy i chciał założyć organizację już poza Kościołem katolickim, początkowo jako fundację. Przypominam, że nasz Kościół, Wspólnota Chrześcijańska Pojednanie, najpierw założyliśmy Lubelskie Stowarzyszenie Chrześcijańskie Pojednanie, nie? Dopiero tam rok, dwa później założyliśmy Kościół w latach 90., kiedy tylko 80., bo to jest 88 rok i tam później 90., zdaje się, rok założenia Kościoła. Ksiądz Blachnicki nie założył Kościoła, nie zastosował wszystkich elementów, które
są w Biblii na temat właśnie tego trzeciego etapu kluczowego, moim zdaniem, zaraz powiem dlaczego, Kościoła, tylko były te wspólnoty studenckie, bez cech kościołów, i one zostały dość łatwo zniszczone, liderzy zostali zniechęceni, ludzie, że tak powiem, tacy, no, że w głowie mętli, co jest prawdą i tak dalej, rozeszli się do domów, można tak powiedzieć. Kilka kościołów, czy kilkadziesiąt może nawet, powstało. Nie? Tu jest Jurek z tego okresu, Roman pewnie też by coś dorzucił i jeszcze innych tego typu historii. Nasz Kościół oczywiście też powstał. Wbrew, gdyby to zrobił ksiądz Blachnicki wraz ze swoim zespołem i z pomocą Amerykanów, myślę, że no, to by całkowicie inaczej historia się potoczyła. Nie? Być może tu gdzieś tkwi tajemnica jego śmierci. Z jednej strony no to, że nakrył agentów UB, którzy działali wśród jego najbliższych pracowników, bo to oni właśnie mieli dostęp do konta. Była niedawno konferencja na Kulu, gdzie zobaczcie, wszyscy mówili, wystarczy sprawdzić, kto miał dostęp do rachunku bankowego. A prokuratura w Polsce nic nie szuka. Nie? Widać, że dalej jest umoczona, nie? Umoczona w te zbrodnie księdza Popiełuszki, księdza Blachnickiego i że tu nabierają wszyscy w Polsce wody w usta. Nie? Także Wyszyński, można powiedzieć, dał Polsce Biblię, Ruch Światło-Życie dał Ewangelię pięknie wyeksponowaną, jasno prezentowaną. Pewnie dziesiątki tysięcy, może setki tysięcy ludzi się nawróciło, bo mówię, dotarliśmy wtedy z Ewangelią do być może 500 000, może więcej, no ale tak szacuję, że no, gdzieś może około 100 000 ludzi się nawróciło. Oczywiście nie wszyscy, właśnie, nie wszyscy poszli dalej, by służyć w Kościele Chrystusa. Dlatego tu znak zapytania, no bo tu już możesz swoje nazwisko też wprowadzić, ja mogę też swoje i tak dalej. To będzie dzieło, bez którego nie ruszymy dalej. Bo kiedy nawróciłem się ja i wielu ludzi mi podobnych, to albo to były wspólnoty właśnie ruchu Światło-Życie, albo wspólnoty Campus Crusade for Christ. One działały dość podobnie, jeśli chodzi o sposób przeżywania. Tu właśnie widzieliście Zdzicha Miarę niedawno jako wykładowcę. No to on prowadził taką wspólnotę w Krakowie przy Kościele Redemptorystów, a opiekunem tym takim, powiedzmy, duchowym, choć bardzo liberalnym był ksiądz Tadeusz Rydzyk. Nie? W tym czasie tej wspólnoty redemptorysta z Krakowa. Tam byliśmy uczeni, że kluczem do ewangelizacji świata jest czynienie uczniów rozumiane jako zebranie malutkiej grupy, 2-3 uczniów, nauczenie ich tego wszystkiego, co się wie i oni, żeby sobie następnych wzięli i następnych i tak dalej. I to tak, wiecie, taką metodą postępu geometrycznego. Dawno już miałem maturę z matematyki. Słucham? Geometrycznego, to nasyci szybko całą Ziemię. Wtedy wyliczaliśmy, że jeśli jeden weźmie 2, tych 2 za rok będzie miało kolejnych 2, tych 2, znaczy tych 4 będzie i tak dalej, to do tych wtedy to było 7 miliardów ludzi, to gdzieś się dojdzie tam koło 18 lat. Możecie sobie taką matematykę zrobić. No, a my czytamy te książki 18 lat, patrzymy kiedy wydana, kiedy oni zaczęli. No i wychodzi nam, że to prawie 30 lat temu, nie? W latach 50. już to zaczęli, 60. to zaczęli, nie? Mówię, to jak? No tu mówią, że wystarczy 18 lat, a tu, gdzie tu jeszcze do tych 7 miliardów, nie? To stwierdziliśmy, że coś nie gra tutaj. Że ta metoda jest oczywiście dobra, że jest w Biblii o tym, żeby tam tych, którzy są zdolni nauczać innych, tych, którzy są godni zaufania, żeby ich tam objąć szczególną troską, przekazywać im pewne rzeczy i tak dalej. Czyli praca z jakąś niewielką grupą ludzi, przekazywanie tam, uczenie i tak dalej, to jest oczywiście jak najbardziej biblijna strategia i to trzeba robić, ale stwierdziliśmy, że jeśli ta ich strategia
że tu będziemy mieć 2 tych uczniów, później oni jeszcze 2 i tu wtedy wszystko się załatwi. Nie działa, to co działa? No i wtedy stwierdziliśmy, no to dobra, no to trzeba zobaczyć znowu do Biblii, bo może cośmy przeoczyli. Mamy wspólnoty, takie te katolickie, nie? Mamy to czynienie uczniów rozumiane jako szkolenie tych liderów. Czy czegoś nam brakuje w naszej wizji zdobycia świata? Czy ona jest wizją Jezusa Chrystusa? No to mówi, dobra, zaczynamy studiować dzieje apostolskie, nie? Żeby zobaczyć, no, co robili apostołowie, żeby wypełnić wielki nakaz. Piotr tu ze zrozumieniem kiwa głową, bo to już każdy wie, co wyjdzie. Wielki nakaz misyjny Jezusa. My otwieramy Biblię, a tam jak wół stoi, że oni zakładali kościoły. Wow! No to zaraz, to nie wystarczy tylko głosić Ewangelię. Trzeba to robić, są nakazy biblijne, trzeba to robić jak najlepiej. Nie wystarczy tylko budować ludzi w wierze, dawać im pokarm duchowy w małej grupie. Apostołowie, szczególnie wzór apostoła Pawła, jest szczegółowo opisany. Oni zakładali kościoły. No to jeśli my mamy dotrzeć do Polski, jeśli my mamy zrealizować wielki nakaz misyjny Jezusa w tym pokoleniu, to musimy zakładać kościoły. Nie? Żeby ta druga część, bo jest zdobywajcie uczniów, pierwsza część, nie? We wszystkich narodach, chrzcijcie ich, tak, oczywiście, ale później uczcie ich żyć wszystkim, co wam przykazałem. I to się dzieje właśnie w biblijnym Kościele. To nie jest mój pomysł, to nie jest pomysł Billa Brighta, to jest pomysł Jezusa Chrystusa. Trzeba zakładać biblijne kościoły. Nie? I to gwoli wstępu, my jesteśmy dzisiaj na tym etapie. Tamte etapy mamy za sobą. Dzisiaj Polska czeka na przykład kościołów, na przykład prawdziwie braterskich, wiernych Jezusowi kościołów. Nie? Dlatego też zaprosiłem trochę szersze grono z różnych środowisk, żebyśmy też no, jak gdyby razem przeżyli tę prawdę, że w tym sensie potrzebujemy siebie nawzajem. Nie? Żeby Polska zaroiła się takimi kościołami, to potrzebujemy siebie nawzajem. To nikt sam tego nie zrobi dzisiaj. Nie? Stąd w tym momencie ten temat ogólny zawieszam. Oprócz przestudiowania Biblii samodzielnie pod kątem właśnie tego, co Jezus nauczał o Kościele, co jego apostołowie czy zrealizowali w dziejach apostolskich, czy potem pokazali w swoich listach, no to zaczęliśmy też szukać dobrej literatury. Nie? I pierwszą książką, na którą natrafiłem, no to wyostrzanie wizji Sharpening the Vision of the Church, wyostrzanie wizji Kościoła, Gene Getz. Tu mam takie, widzicie, ciekawe ilustracje. To jest dowód, że to pochodzi z lat, kiedy nasz syn miał tam 2-3 lata, czyli gdzieś początek właśnie 90 roku. Wtedy szukaliśmy intensywnie i tę książkę studiujemy na 3. roku. Dzisiaj dostałem kolejną książkę poleconą przez Zdzicha Miarę. Autor to Niemiec i to jeszcze o nazwisku Czarny, czyli Schwarz. Nie Schwarzenegger, tylko Schwarz jakiś, to mam się tego. Naturalny rozwój Kościoła, 8 niezbędnych cech zdrowego Kościoła. Nie? Także jeszcze nie czytałem, ale jak Zdzicho polecał, to myślę, że to jest dobra książka. A ja dzisiaj wam chciałem przedstawić dorobek takiego dość kontrowersyjnego badacza Kościoła, Petera Wagnera. On już chyba nie żyje, o ile pamiętam. Kiedyś nawet mieliśmy wydać tę książkę. Zdaje się, że tylko przetłumaczyliśmy, albo przynajmniej przygotowali do tłumaczenia. Twój Kościół może wzrastać. Tam jest cała seria książek. Są, mówię, kontrowersje. Wielu chrześcijan krytykuje go i ta krytyka jest po części słuszna, że on nie analizuje tego, co jest dobre, a co jest złe z poziomu Biblii, tylko bardziej z poziomu owocu. Nie? Co daje owoce?
nie? Czyli co działa w Kościele. Nie? Dlatego pokazuję tę książkę w kontekście innych książek, a przede wszystkim, żeby jednak odnosić to do Biblii, do i przykładu dziejów apostolskich i nauki apostolskiej, a nie jakoś tam bezkrytycznie przyjmować te badania czy wnioski ludzkie, ale myślę, że jego wkład jest bardzo ważny, ponieważ on uruchomił pewien sposób myślenia, który był martwy wcześniej. Dlaczego martwy? No w Stanach Zjednoczonych każdy chodził do kościoła, nie? Bo Kościół był najlepszym miejscem rozrywki, spotkań towarzyskich, dokładnie tak samo jak do kościoła katolickiego. Każdy na wsi, czy chciał, czy wierzący, czy niewierzący, pijący, zdradzający żonę, czy tamtego, wszyscy chodzili, no bo wszystkiego się możesz dowiedzieć, zobaczyć, jak tam kto wygląda, co kto z kim i tak dalej, nie? Po prostu Kościół był centrum życia społecznego. I nie było powodu zajmować się wzrostem Kościoła, bo kto się urodził, to i tak do Kościoła trafił. I tak było, dopóki nie powstała telewizja, nie? Czyli do lat 50. Kiedy powstała telewizja, wcześniej, no może trochę tam radio i te różne sprawy, ludzie zaczęli masowo szukać rozrywki gdzie indziej. No i Kościół zaczął decline. Liczby, statystyki wszystkie lecą na łeb, na szyję, nie? No jak? Robimy środowe nabożeństwo ewangelizacyjne. Pies z kulawą nogą nie przyszedł, nie? No jak to tak? No oczywiście tam zaraz może, nie wybrał Bóg i to my otwieramy, nikt nie przyszedł, no to tam taka teologia też się pojawiła, ale pojawili się ludzie, zaraz. Może my coś źle robimy. No i z jednej strony to jest badanie Biblii, a z drugiej strony, i właśnie ten Peter Wagner poszedł w tę stronę, spróbujmy zbadać tak jakby człowiek świecki, nie znając Biblii, trochę patrzył na Kościół i patrzył, co w kościołach dobrze funkcjonuje, co przyciąga ludzi, a co odpycha ludzi, co jest nudne, co jest tam takie, śmakie i owakie. Oczywiście na bazie zastosowania tych wniosków powstały mega kościoły. Nie? To w Chicago, to akurat tu Ania i Joe znają ten kościół dębowy, jak to tam? Willow Creek, to jest dębowy, wierzbowy, przepraszam, nie dębowy, tylko wierzbowy, nie? Tak, no Willow Creek, nie, to jeden... Tak, ja wiem, no. Tylko tak to po angielsku Willow Creek, nie wiadomo co, jak powiem wierzbowy, no to już tak trochę spada, nie, znaczenie. Wierzbowy strumień, tak. Wierzbowy strumyczek nawet, nie? Prawie, że wierzbowy potoczek, nie? To i tak dalej. Jeden z mega kościołów właśnie w Chicago. Była moda właśnie po tych badaniach, po serii książek, nauczań, takiego zachwytu tymi koncepcjami właśnie budowania tych mega kościołów, no przyszedł rozwój tych i powstały takie tu i Chicago, oczywiście tam chyba największe to gdzieś w Kalifornii, nie? Tam taki tam Crystal Cathedral i takie przeróżne wydziwiasy, wygibasy, to zaczęło się zapadać. Dzisiaj katolicy kupili Crystal Cathedral i tam Meksykanie chodzą do tego Schulera, nie? Znaczy już Schuler nie żyje, ale te klimaty. Także mówię to, bo no, część z was to są przyszli pastorzy, tak mam nadzieję, lub żony pastorów, to też fajna fucha, nie? Także dobrze, żebyście znali, to jest Instytut Biblijny, nie? To żebyście znali ten etap historii Kościoła i co dobrego, zawsze mamy taką zasadę, że co dobrego bierzemy, co złego wyrzucamy. Chcę wam pokazać te 7 cech wzrastającego Kościoła według Petera Wagnera i tego ruchu wzrostu Kościoła. Pierwsza cecha to jest silne przywództwo. Nie? Takim wychodzi z obserwacji. Nie? Z obserwacji, także mówię, niekoniecznie z Biblii, to nie są wnioski biblijne, to są wnioski socjologa. Patrzy na Kościół, ten w stagnacji, ten wzrasta. Co ich różni w sprawie przywództwa? Nie? Czy w ogóle co jest kluczowym czynnikiem? I ci badacze doszli do wniosku, że silne przywództwo jest tym pierwszym czynnikiem, który da Kościołowi wzrost. Nie? Spróbujmy to troszeczkę jeszcze rozpisać na bardziej
no, takie inne tezy. Zobaczcie, to uwielbiam, tę pierwszą tezę. To nie rady czy komitety prowadzą Kościół. To zadanie pasterzy. Nie? Jakbyście wzięli książkę Gina Getza, nie? Czyli człowieka z innej całkowicie bajki, no to on, przedstawiając organizację Kościoła, mówi, musi być pasterz, ten pastor, bo to jest to samo, tylko z łaciny, wiodący. Nie może być rada na czele Kościoła. I myśmy to ćwiczyli, myśmy odeszli od katolicyzmu, no to rzuciliśmy losy, który z nas będzie starszym, nie? Tam było kilku chętnych, żaden cech nie spełniał, no tośmy rzucili losy, akurat tam los padł na mnie, ale to nie ma wielkiego znaczenia. Różne rzeczy. Później stwierdziliśmy, że dobra, to nie działa, dobrze, no to zróbmy radę, niech rada podtrzymuje, czyli ja miałem związane ręce, ja prowadziłem kościół, ale musiałem czekać 2 tygodnie, żeby mi rada jakąś tam klepnęła decyzję, a jak się na tym posiedzeniu rady się nie udało, no to ja czekałem następne 2 tygodnie i nic nie mogłem robić, nie? A potem się zaczęły koterie, ten przeciwko temu, się rozchrzaniło, wiecie jak to się skończyło, nie? Także to nie rady czy komitety prowadzą Kościół. To zadanie pasterzy. Nie? Dobry pasterz to ten, który Kościołowi stale wyznacza cele zgodne z wolą Boga. Tu zobaczcie, chociaż oni tacy socjolodzy i tak są krytykowani, no to chyba ten postulat to i tacy puryści biblijni też by chyba przyjęli. Nie? I oni to eksponują, że te cele dla Kościoła muszą być zgodne z wolą Boga, z rozpoznaniem też czasu i ze znajomością Biblii i znajomością osobistą, znajomością charakteru Boga, bo dopiero taki człowiek będzie rzeczywiście potrafił, że tak powiem, we właściwym czasie podejmować właściwe decyzje, wyznaczać cele i potem je realizować. No to stąd tu jest rozwinięcie. Dzięki dobrym relacjom z Bogiem i z ludźmi Kościół ufa swojemu pastorowi, a on dba, by każdy członek Kościoła był właściwie zmotywowany i przygotowany do wypełniania swojego zadania. No tu widzicie takie echo listu do Efezjan, nie? Kiedy właśnie tam wzajemnie zasilające się stawy i tak dalej, każdy zgodny z przeznaczeniem i tak dalej, ale to nie komitet stoi na czele, to nie komitet dba, choć zawsze jest wieloosobowe przywództwo i zadania też między starszymi pastorami, przywódcami są rozdzielane, ale to dba pasterz o to, żeby tak się w Kościele działo. Tu jest takie ciekawe też zdanie. Pastor wzrastającego Kościoła wie, że sam bez Kościoła nie osiągnie Bożych celów. Ale wzrastający Kościół rozumie, że bez przywódcy również nie da się ich zrealizować. Nie? Czyli to jest, że tak powiem, jak to jest nie pasożytnictwo, tylko symbioza. Dzięki. Symbioza, że nawzajem siebie potrzebujemy. Nie? Także w dobrym Kościele, który się rozwija, to będzie świetnie rozumiane i tu nie będzie to w żaden sposób w konflikcie. Każdy człowiek będzie rozumiał, że pastor jest po jego stronie, chce mu jak najlepiej dla niego, chce jego wzrostu, pomocy, miejsce w służbie, efektywności, rozwoju i tak dalej. No i Kościół będzie rozumiał, że musi wspierać swojego pastora, no bo sam to on tam niewiele czy nic nie zrobi. Kościoły zarządzane przez rady, głosowania skazane są na stagnację, a potem na rozłamy. Nie? To zawsze ćwiczyliśmy, zawsześmy to widzieli. Szczególnie w polskiej duszy. Wiecie, kiedy niemiecki kościół to może mieć tam radę, bo tam i tak jakiś Führer będzie i oni wszyscy tam słuchają i nie ma dyskusji. W Polsce daj ludziom głosować, daj dyskutować o byle, wiecie, jaki kolor ma być tej wykładziny, to już jesteśmy ugotowani, już nic nie będzie, nie będziemy się zajmować głoszeniem Ewangelii. Oczywiście tu struktura, pastor nie może tego zrobić sam, to już troszeczkęśmy mówili, musi być bardzo dobra organizacja, musi być elastyczna organizacja, bo Kościół jeśli rośnie, no to się potrzeby zmieniają i trzeba albo nowych ludzi pozyskiwać, bo mamy nowe specjalistyczne służby, nie? Pastor musi delegować władzę i budować specjalistyczne służby. Dalej, to ciągle jesteśmy przy pierwszym punkcie, dlatego ja tak poganiam, ale później może pójdzie szybko.
To będzie, tu jest mowa o takich kościołach, które żyły sobie tam langsam, a teraz mają przejść do takiego dynamicznego wzrostu, nie, że to będzie cena, no uznanie przywództwa pastora, ponoszenie kosztów finansowych, bo człowiek myśli, że jak jest mega kościół, nie, jak jest dużo ludzi, to jest dużo pieniędzy. Nie, to są duże wydatki. Czyli kościoły, koszty finansowe, otwarcie się na nowych ludzi, nowe formy funkcjonowania, gotowość akceptowania nowych przywódców i tak dalej. Elastyczność, nie? Kiedy myśmy żyli tam 20 lat, mając 20 kilka, 30 osób, naprawdę zżyliśmy się i dobrze nam było. Ja ostrzegałem. Tu starych naszych weteranów to biorę na świadków. Nasze życie się zmieni, jeśli Bóg pobłogosławi. Jeśli nasza wierność zostanie nagrodzona, to nasze życie się totalnie zmieni. I być może nie będziecie tego lubić, ale nie ma innego wyboru. Pamiętacie? To tak, no i teraz zobaczcie, mamy 100 osób czy 150 na konferencjach i tak dalej. Codziennie telewizję musimy nadawać, człowiek nie może w ogóle, to już nie będę opowiadał. W każdym razie zmieniło się życie totalnie, nie? Także całkowicie zmieniło się nasze życie, nie? I na to się trzeba przygotować. Chcesz być używany przez Boga, to nie wiadomo, gdzie wylądujesz, nie? Co się będzie działo, nie? Paweł chciał zewangelizować Rzym, no i poszedł do więzienia z tego powodu. Znaczy, no nie za to, ale Bóg mu dał. Proszę, marsz do cesarza i do pretorium. Dzisiaj Joe pokazywał ten tekst listu do Filipian. Nie? W całym zamku, w całym pretorium jest znana Ewangelia. Noż jakbyś nie był więźniem pretorium, no to guziłbyś tam gdzieś z biedotą na targu dyskutował, a tak, masz proszę, Cezar i jego dwór cię słuchają, no ale ty siedzisz i tak dalej, nie? Czyli musimy być gotowi, że to będą różne, no niekiedy nie zawsze przyjemne dla nas zmiany. Drugi punkt. Czyli pierwsze to jest silne przywództwo, drugie to musi być ogólna zmiana i poruszenie, że każdy ma tu swoją rolę. Członkowie Kościoła, którzy odkryli, rozwinęli i używają swoich darów, my używamy bardziej tego słowa talentu, dla wzrostu Kościoła. No, dla Jezusa, który chce wzrostu Kościoła. No, to można oczywiście się czepiać sformułowań, ale każdy człowiek musi znaleźć swoje miejsce. To musi funkcjonować jako ciało, nie jako firma. Bo firma może sobie zatrudnić, a ciało to musi być swoje. To musi być nasze, krew z krwi i tak dalej. Nie? Ja nie mogę kupić 5 pastorów. Może by i nas i stać było, ale oni nie będą nasi. To co oni mi zrobią? Oni swoje kościoły mi tu pozakładają, a nie nasze. My musimy wychować. Nie? To z was mają być ci przyszli pastorzy. Nie? Każdy człowiek musi rozumieć swoją odpowiedzialność i być gotowy zająć Boże miejsce. To miejsce, które Bóg dla niego przygotował. Nie jest to łatwe. Wiecie, że po takim zapale tych pierwszych miesięcy, roku i tak dalej, człowiek wraca do obowiązków, żona, dzieci, tam cieknie kran, pieniądze, różne historie. No i gdzie ta służba? A może na emeryturze. No, szukajcie wpierw Królestwa Bożego. No ale dobra, to motywacja to już była wcześniej. Myślę, że tu jesteście zadowoleni z tego, co Joe zrobił w tym obszarze. Dalej. Trzeci punkt to jest najcięższe w Polsce chyba. Tu też myślę, że inni pastorzy też to potwierdzą, nie? Że Kościół, żeby zaczął dynamicznie wzrastać, musi być odpowiednio duży. Nie? Dlaczego? No, człowiek potrzebuje różnych doświadczeń społecznych. Nie tylko spotkania w domu, przy kawie, w małej grupie, kościół domowy. Nie? To jest fajne, piękne. Ale kościół, na przykład ktoś jest lekarzem, no to chciałby, żeby się spotkać z innymi lekarzami, którzy też służą Chrystusowi.
starsi w wierze, mają doświadczenie, inni ci lekarze, może coś razem możemy zrobić, nie? Czyli już jakaś, że tak powiem, tu wziąłem lekarzy, można wziąć nauczycieli, można wziąć budowlańców, kierowców, kogokolwiek, nie? Potrzebują pewnego przykładu i środowiska ludzi sobie podobnych, z podobnymi problemami. Małżeństwa, single, studenci i tak dalej, i tak dalej. Dalej. Zobaczcie, dlaczego Bóg kazał Żydom co jakiś czas przyjeżdżać tam, no, ponosząc różne ryzyka do Jerozolimy, do świątyni, żeby ich tam było wiele tysięcy. Żeby doświadczyli, jak jest dużo. Kiedy siedzą na pograniczu w jakiejś lepiance i tam ich Zulusi czy tam inni Mediatyńczycy, Edomici tam osaczają, no to oni się czują samotnie, nie? Oni się czują przestraszeni. A kiedy przyjdą, ale tych Żydów się narobiło, nie? No to przecież tego samego i myśmy doświadczali, kiedy po raz pierwszy przyjechaliście i my nie tylko moglibyśmy być tam w amerykańskich kościołach, żeby zobaczyć kilkaset osób, kiedy razem w 100 ileś tam osób, jeszcze wtedy w tym domu handlowym, nie, czy tam meblowym, nie, jakśmy zaśpiewali, to ja płakałem. To dla mnie był wow, znowu śpiewamy w 100 czy 150 osób. Nie? To jest to doświadczenie wspólnoty z punktu widzenia święta, celebracji. Tam później to pokażę, mała grupa, średnia grupa i ta wielka grupa, czyli celebracja. Nie da się w 15 osób tego zrobić. Nie da się w 30 osób tego zrobić. To dopiero gdzieś powyżej 100 zaczyna się to doświadczenie, że nas jest dużo, nie? Że Bóg wielu pociąga, że chrześcijaństwo jest atrakcyjne. To na przykład dla naszej młodzieży jest kluczowe. Kiedy myśmy mieli 7 dzieci w 2 województwach, nie? Podkarpacie i tu, no to oni się widzieli raz na miesiąc, 2 w składzie 7, a tak widzieli się tylko w składzie swojej rodziny i to było tyle chrześcijaństwa dla nich, nie? Kościół odpowiednio duży, by dać to doświadczenie dużej wspólnoty i dać szeroki zakres specjalistycznych służb, nie? I muzyka na dobrym poziomie, i dzieci, single, małżeństwa oraz zaspokajać potrzeby i oczekiwania członków. Tu jeszcze rozwinięcie, jakie to liczby, nie? No bo ile to jest odpowiednio duże. Badania amerykańskie wykazały, że to jest gdzieś ten próg, 400-600 osób. Biorąc pod uwagę, że w Stanach jest już niestety dość mocno ten model niedzielnego chrześcijaństwa, słabego zaangażowania, ja gdzieś dzielę to przez 2, nawet może i prawie 3. Nie? I tu dochodzimy do tej minimalnej, że poniżej 125 osób, nie wiem dlaczego oni aż tak dokładne dane, nie? Dlaczego nie 120, 130 czy 150, ale że ogólnie poniżej 100 to ten kościół jeszcze nie zacznie dynamicznie wzrastać. Jeszcze nie będzie i tej masy krytycznej i ludzi, którzy by sprostali wyzwaniom potrzebnych do zagospodarowania przeróżnych aspektów, które są opisane w Biblii Kościoła, nie? Żeby wszystkie te aspekty, od troski po wdowy do służby dziecięcej, żeby to wszystko Kościół miał. Nie? No bo Kościół składający się ze studentów, on nie ma potrzeby troski o wdowy, nie? No ale po czasie, no to się, że tak powiem, to robi, nie? I dobrze rozwinięty Kościół musi mieć te wszystkie służby i to jest gdzieś na warunki amerykańskie 400-600 osób, no u nas zobaczcie, że jakoś dajemy radę, to jest taki system trochę mieszany, hybrydowy, że tu na miejscu jest tam powiedzmy 50 osób, no ale gdzieś 250 jest nas w całej Polsce, a no widzów, czyli takich, którzy jeszcze z daleka nas wspierają materialnie, no to jest 1000 osób, tych co oglądają, no to tam jeszcze kolejnych kilka tysięcy, także to nie jest dla nas, że tak powiem, miarodajne, bo troszkę inny model kościoła, internetowy kościół, nie? Ale żebyście mieli świadomość, że lokalnie to musi być ta masa krytyczna. I to jest problem w Polsce. Łatwo zakładać grupy biblijne. W każdej wiosce znajdziesz 2-3 rodziny, które ktoś z nich będzie chciał pogadać. Ale weź, żeby wyszli tak na ulicę już tej swojej wioski. Weź, żeby się gdzieś zaczęli spotykać, żeby to zaczęło być magnesem. No to ksiądz na razie ma monopol. I dopóki tego monopolu nie złamiemy, nie zewangelizujemy Polski. Musimy złamać katolicki monopol społeczny. On się trochę
że tak powiem, Bóg to robi w ten sposób, że ludzie w ogóle przestają chodzić do kościołów. Nie? W ten sposób Bóg łamie monopol katolicki. I w tym momencie my, nawet mając stosunkowo małe wspólnoty, mamy coś więcej społecznie do zaoferowania niż mają katolicy. Wzrastający Kościół osiągnął właściwą wielkość, gdy skutecznie zdobywa ludzi dla Chrystusa. Nie? Każdego miesiąca można pokazać, kolejnych kilkadziesiąt osób zdobyliśmy dla Chrystusa. Uwierzyli, deklarują swoją wiarę. Zapewnia im szeroki zakres służb i spełnienia potrzeb, że przychodzi i od razu nie wie nawet, co wybrać, bo i to kusi jak osiołka tego Porfiriona czy jakiegoś innego, nie? Że tyle ma różnych możliwości. Czyli zapewnia im szeroki zakres służb i spełnienia potrzeb. Reprodukuje się, zakładając nowe kościoły. No my jeszcze tego etapuśmy nie przekroczyli, ale przynajmniej jest jeszcze coś przed nami. Jedźmy dalej. Czwarty, to już omówiłem, stąd króciutko, równowaga pomiędzy celebracją, to są te święta, kiedy trzeba tak przynajmniej ze 150 osób, a najlepiej kilkaset, żeby razem zaśpiewać i poczuć wspólnotę. Nie? Kongregacja to jest to, na przykład kongregacja elektryków, nie? Kongregacja tam nauczycieli, architektów czy studentów, nie? Że mają wspólnotę, nie znają się osobiście tak bardzo dobrze, nie wchodzą w bardzo bliskie relacje, ale mają dużo wspólnego z jakiegoś tam powodu. Nie? I to są grupy gdzieś tak od 20 do 60 osób, żeby tam można się po imieniu znać, coś o sobie wiedzieć. No i komórka, czyli mała grupa, gdzie te najbardziej osobiste potrzeby są spełniane. Także to wszystko w Kościele musi być. Punkt 5. I ten jest najbardziej krytykowany, bo tamte inne to da się dość biblijnie tam łatwo uzupełnić. To jest punkt 5, że Kościół wzrastający to jest Kościół homogeniczny, kulturowo homogeniczny, czyli wywodzi się głównie z jednej grupy kulturowej. Nie? Wielu to atakuje, ale jak teraz przyszli do nas bracia Ukraińcy, to co się zrobiło? Są w jednych kościołach z Polakami? Kochamy się, pomagamy im. To niedawno, wczoraj mówił jeden z przedstawicieli władz ukraińskich, że bez Polski nie ma szans, żebyśmy się oparli kacapowi. I powiedział, Polacy nam więcej dali niż sobie zostawili. Rozumieją to. Ale chrześcijańscy ukraińscy, jak chcą śpiewać? Trochę Jurek to zapewnia, nie? Śpiewając raz w takim języku, raz w śmakim i tak dalej, każdemu troszeczkę, nie? Się uśmiechnie do każdego, nie? Ale nasza grupa muzyczna już śpiewa tylko po polsku i tam 3 piosenki po chorwacku znamy, nie? Może po angielsku parę by jeszcze dośpiewał, szczególnie, że to są tłumaczenia, nie? Możemy razem nawet zrobić wspólne nabożeństwo, trochę oni pośpiewają, trochę my, ale codzienne życie Kościoła będzie w jednostce homogenicznej, czyli ludzi dość podobnych nam. Dlatego Ruch Oazowy tak poszedł. Bo tam byli właśnie młodzi studenci. To co tam jest? Jakieś zainteresowania polityczne mają, wolnościowe, szukają kobiety albo tego, męża, nie? I lubią muzykę nowoczesną, nuda ich tam nudzi, nie? Bo to taka jest cecha nudy, że nudzi. Starych nie nudzi, a młodych nudzi, I tak jak mówiłem, tak jak hipisi się tam gdzieś na plażach spotykali, to nasza młodzież w wspólnotach księdza Blachnickiego, nie? To było wykorzystanie właśnie tego efektu jednostki homogenicznej. Że myśmy pasowali do siebie, myśmy się rozumieli bez słów, myśmy tej samej muzyki słuchali, myśmy o tym samym myśleli, myśmy o tym samym marzyli, to jak? To się nie spotkać, jak nie budować razem wspólnoty? To było łatwe, nie? Także jednostka homogeniczna, nie? Czyli nie możemy próbować, oczywiście trzeba głosić Ewangelię wszystkim, niezależnie i tak dalej, ale naturalnie ci ludzie będą mieli coś wspólnego. 6. punkt. Kościół ma skuteczny program ewangelizacji i wzrostu. To musi być program, to nie może być przypadek, nie? To trzeba i szkolić ludzi, i materiały produkować, i organizować różne rzeczy do ewangelizacji tej wspólnotowej. To sobie zostawimy, bo to jest dosyć proste. I ostatni, punkt 7.
No zobaczcie, dobry ten punkt, nie? Priorytety Kościoła ułożone w biblijnym porządku. Nie? Ułożone w biblijnym porządku. Mówiłem, mamy mało czasu, mamy mało środków. Jeśli na niewłaściwe cele zmarnujemy czas lub pieniądze, to se ne wraci. Musimy precyzyjnie, i to jest rola moja i starszych w Kościele, precyzyjnie ustalać priorytety, cele, zadania, tam kierować wasz potencjał, mówię o czasie i zaangażowaniu, i tam kierować też pieniądze. Przykładowo, odkryliśmy, i to już dość dawno, że bez mediów, tak jak bez prasy drukarskiej, nie dotrzemy do Polski. Nawraca się jedna osoba na 10 000 czy na 100 000, tam na 10 000 się przyjmuje. Czyli głosisz Ewangelię, rozdajesz ulotki i tak dalej. Możemy się różnić. Ile zostaje w kościele? Może chyba jedna na 100 się nawraca, jedna na 1000, nieważne. Kiedy stwierdziliśmy, że nas jest tam 30 osób, powiedzmy, to chociażbyśmy się przekręcili, to kiedy my temu Lublinowi ogłosimy Ewangelię? Nie ma szans. Musimy mieć sieć, nośnik. Bo Jezus powiedział, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. I pamiętacie, jaki połów? To nie tam, że jedną płotkę złapali we trzech, nie? Tylko tyle złapali, że nie mogli tego nagarnąć. To my taką sieć musimy dostać. I stwierdziliśmy, że zakładamy telewizję. Najpierw to była polityczna telewizja. Zobaczcie, ilu naszych braci i sióstr w Polsce miało to marzenie, żeby założyć chrześcijańską telewizję. Oni chcieli założyć chrześcijańską. I do tej pory się to nie udało. A myśmy stwierdzili, musimy pójść od tyłu. Polityczną telewizję narodową założymy. A już jak to dalej poszło, to wiecie. Priorytety Kościoła ułożone w biblijnym porządku i pod właściwym przywództwem i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję.